praca za wykorzystaniem modelu FDM u zwierząt. I ich nie trzeba motywować do ruchu i do obciążenia. Czym więcej wiem, tym więcej widzę dróg. To było dla mnie porażające. Nie dają tym kciukom czasu albo nie zmieniają narzędzia terapeutycznego. Jest to inny pryzmat. GFDMO. Facial Distortion Model to nie tylko teoria, to metoda, która każdego dnia weryfikuje się w praktyce gabinetowej, często zaskakując samych terapeutów szybkością efektów. Kiedy zaczynasz rozumieć, jak powięź reaguje na dystorsję, okazuje się, że język bólu jest uniwersalny. Nie wymaga on nawet słów, dlatego zasady FDM z powodzeniem można stosować również u zwierząt. To właśnie ta skuteczność w trudnych przypadkach sprawia, że terapeuci całkowicie zmieniają swoje spojrzenie na medycynę i leczenie. Czy FDM jest przeznaczony wyłącznie dla ludzi, czy może być stosowany również u zwierząt? Tak, absolutnie. To, co robi Zbyszek Siedlaczyk, tak, nasz instruktor, to jest praca za wykorzystaniem modelu FDM u zwierząt. Przede wszystkim skupił się na koniach i ma spektakularne efekty terapeutyczne. To jest horse care koncept. Tak? Jeździ, prezentuje to na różnych targach dla koni. Z całej Polski zjeżdżają do niego. On jeździ po całej Polsce do koni i jest naprawdę mega skuteczny, stosując model FDM u koni. Z jakimi problemami pacjentów FDM radzi sobie najszybciej, a gdzie wymaga najwięcej precyzji? Okej. Najlepiej pracuje się tak naprawdę najskuteczniej ze sportowcami, dlatego że sportowcy, tak, ci, którzy uprawiają sport systematycznie i nie przeciążają swojego organizmu, mają swój organizm w dość dobrej formie. Bardzo często są w dość dobrej formie. Poprzez to wszystkie procesy regeneracyjne po terapii manualnej następują szybciej, tak? Wszystko reguluje się szybciej i ich nie trzeba motywować do ruchu i do obciążenia. Ich trzeba raczej hamować w ruchu i w obciążeniu. Okay? Natomiast najbardziej precyzyjna praca jest u dzieci, u niemowląt. Tam trzeba bardzo dokładnie pracować i bardzo dobrze dozować skalę bodźca. Bardzo dobrze obserwować rodziców i bardzo dobrze obserwować niemowlęta, jeżeli chcemy z nimi pracować terapią manualną. Czy był przypadek, który szczególnie zmienił Twoje spojrzenie na terapię? Znaczy, każdy pacjent, który przychodzi do mnie, jest całkowicie nową sytuacją, całkowicie nowym działaniem, z mojej perspektywy często eksperymentalnym. Nigdy nie jest tak, że na 100% wiem, co trzeba zrobić. Nawet jeżeli pacjent przychodzi i mówi, że mam taką albo inną diagnozę. Więc dla mnie każdy pacjent jest nowym doświadczeniem i ogromnym w tej chwili już wydatkiem energetycznym. Czym więcej wiem, tym więcej widzę dróg i tym trudniej jest mi odnaleźć tą właściwą drogę. Więc w ten sposób to widzę. Czy możesz opisać moment, kiedy terapia FDM naprawdę Cię zaskoczyła? Wow, terapia FDM zaskoczyła mnie najbardziej, jak Frank Römer zapracował z Pawłem Nastulą w jego klubie. Tak? To było na samym początku. Mieliśmy iść na Stare Miasto, a ja byłem jeszcze u Pawła na jakimś spotkaniu, coś omawialiśmy. Paweł nie mógł kręcić szyją, było to bolesne, ja zrobiłem testy diagnostyczne, wszystko co potrafiłem. Tak? Miał ciągnący ból do ręki, do łokcia, do dłoni. Ja mówię, mam takiego osteopatę w hotelu, może przyjdzie i popracuje z tobą. A on mówi, Robert, osteopatę, ja znam wszystkich osteopatów w Warszawie i w Polsce. Ja mówię, no chodźmy, zaraz tu będzie. Frank przyszedł i w 15 minut zrobił to, na co ja w tamtym czasie potrzebowałbym prawdopodobnie kilku tygodni. To było dla mnie porażające. Jedyne odczucie, które miałem wówczas, ja się czułem po prostu oszukany. Nie byłem w stanie zrozumieć, jak jest to możliwe, że ktoś załatwia tak złożony problem w 15 minut. Załatwia go w 15 minut dlatego, że wie, co czyni. Co w FDM najtrudniej zrozumieć na początku, a co najtrudniej opanować później?
Najtrudniej terapeutom odróżnić, czym jest odkształcenie, a czym jest uszkodzenie tkanki, traumatyzacja tkanki, że jedno wymaga procesu gojenia, ostrego stanu zapalnego, tak, remodelingu tkanki, a drugie można naprawić za pomocą celowanego chwytu natychmiast i osiągnąć bardzo szybko efekt terapeutyczny. To znaczy największy problem mają z tym, że pogniecioną kartkę można wyprostować, że coś można złączyć razem i dlaczego to tak działa. Myślę, że to jest największy problem. Jak zmieniło się Twoje rozumienie FDM przez lata praktyki? Moje zrozumienie modelu FDM nie zmieniło się. Ja od samego początku postrzegałem FDM jako terapię manualną, tylko jest to inny pryzmat, przez który patrzę się na dany problem. Tak? A generalnie chwyty są tymi samymi chwytami jak w wszystkich innych terapiach manualnych. Czy to są punkty spustowe, czy to są jakieś zmiany na poziomie stawów. Te techniki nie mogą być inne, tylko założenia, tak, które kryją się za daną koncepcją, one są kluczowe. Jak FDM zmienia praktykę terapeuty w długiej perspektywie? A różnie. Myślę, że jedni zostają przy modelu FDM, są zafascynowani i idą dalej tą drogą, rozwijają się, pogłębiają wiedzę i stawiają coraz więcej trudnych i ciekawych pytań, a drudzy odchodzą od modelu FDM, dlatego że nie mają takiej grupy pacjentów na przykład, tak? Niektórych bolą kciuki, tak? Bo nie dają tym kciukom czasu albo nie zmieniają narzędzia terapeutycznego i dlatego odchodzą. Niektórzy nie chcą obciąć paznokci, dlatego odchodzą od modelu FDM. Tych przyczyn i tych kierunków jest strasznie wiele. GFDMO.